Zwiedzanie poza sezonem ma też swoje minusy. Mianowicie takie, że zazwyczaj pogoda jest taka jeszcze ciężka turystycznie, więc trochę się marznie, a w związku z tym, że już od kilku tygodni jestem w trasie, to skończyły mi się ciepłe ubrania. Nie powiem, że jestem jakaś super ciepło ubrana, a najgorsze jest to, wiecie, czego żałowałam, ale to tak zawsze jest, absolutnie zawsze, że przez kilka miesięcy non-stop nosiłam takie leginsy z wełny Marynosa do kompletu tej mojej bielizny termoaktywnej i nigdy ich nie założyłam, chyba może jakiś tam raz albo dwa na załadunek. I w końcu je wyciągnęłam ostatnim razem, jak wyjeżdżałam w trasę, stwierdziłam, że już wyciągam kurtkę zimową roboczą i to też trzeba. No i co? Oczywiście teraz szukałam, czy przypadkiem nie mam ich w Volvie, ale nie miałam niestety ich w Volvie. No a dzisiaj by mi się przydały, by mi ogrzały tyłek. Patrzcie, jaka fajna łódka. Fajna, co? Idź, znak. Jeszcze nigdy nie weszłam w latarnię podczas zwiedzania, ale wydaje mi się, że im bardziej wchodzę w te filmy, to wszystko przede mną. Wczoraj, przeglądając eventy, wydarzenia kulturalne w Kopenhadze, trochę za późno trafiłam na operę. I okazuje się, wiecie co, że tutaj wczoraj wciąż były jeszcze dostępne bilety na wczorajszą operę, na dzisiejszą, ale ja już akurat miałam kupiony bilet na tamten koncert, więc no niestety. Ale wiecie co, mam takie marzenie, żeby kiedyś pójść do prawdziwej opery. Już sobie nawet nie wybrzydzam, na którą konkretnie operę, ale chciałabym po prostu pójść kiedyś do prawdziwej opery. Chciałabym kiedyś pójść na balet, kiedyś sobie pójdę, wszystko przede mną, ale wychodzi na to, że chyba muszę dołożyć do swojego wyposażenia do Volva sukienkę i szpilki. Jak kiedyś się w końcu zdarzy, że pójdę do tej opery w trasie, no to nie wyobrażam sobie do niej pójść w takim ubraniu jak teraz. A opera jest gdzieś kilometr stąd. Wychodzi na to gdzieś tam po prawej stronie. A nie, popatrzcie, to jest opera. No właśnie, dlatego tak od razu skojarzyłam. Zaczęłam mówić o operze, bo oglądałam ją. No i tak wyglądało podobnie. O, to jest opera. Jakiś Vestasik na horyzoncie. Vestas to jest oczywiście marka produkująca turbiny wiatrowe i to jest, wiecie co, duńska marka. I ja ile się Vestasów nawoziłam, powiem wam dużo. W swojej całej karierze gabarytowej przywiozłam minimum 100 śmigieł Vestasa. Generalnie na 100 śmigłach, czy to Vestasa, czy Enercona, czy jeszcze Elema, przestałam liczyć, a chyba te 100 było po ilu? Po 2 latach, a później już przestałam. Jeździłam 6 lat na gabarytach, chociaż przez pewien czas nie było śmigieł, ale trochę się ich nawoziłam. Dobrze, myślę, że to już jest ten moment, że powoli trzeba zawracać. Jest niedziela. Mam teraz jakieś ponad 2 km do stacji kolejowej. Pociągi myślę, że odjeżdżają dosyć często, więc spoko. W pierwszą stronę, widzicie, tak się wtedy śpieszyłam, stresowałam, jak szłam, żeby zdążyć na pociąg, bo miałam takie, wiecie, podejście polskie, że przez weekendy ta ilość pociągów, generalnie jeżeli chodzi o połączenia publiczne czy autobusów, jest znacznie okrojona, a to się okazało, że bardzo dużo tych pociągów jest różnego rodzaju i autobusy jeszcze do tego, więc spoko. BOT to nazwa Inspekcji Transportowej w Kanadzie. Za niej można spotkać bardzo dużo osób z takimi super jasnymi blond włosami i jeszcze więcej rudych. Chodząc sobie po różnych krajach, to tutaj zdecydowanie widziałam chyba najwięcej właśnie rudych osób. I mają tutaj bardzo różne odcienie tego rudego. Jak ja uwielbiam Europę za to właśnie, że każdy kraj jest inny. Wiadomo, że wszystko się mocno zmiksowało już dzięki temu, że mamy Unię Europejską, dzięki temu, że możemy sobie pracować. Jak wyjeżdżamy za granicę pracować, to zawsze część zostaje już za tą zagranicą. Geny się mieszają i tak dalej, więc kultury też się przenikają, ale generalnie wciąż widać jeszcze tą różnorodność, różnokulturowość i to jest piękne. Jejku, każde państwo ma swój język, każde państwo ma swoją kuchnię, swoją historię, swoje tradycje i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co uwielbiam w naszej pięknej Europie, czego mi brakowało w Ameryce. Ameryka wiadomo, że też ma swoją kulturę, ale w Ameryce dla mnie najgorsze było to, że oni mieli że oni tak zniszczyli
kulturę Native Americans. No, gdyby jej nie zniszczyli, to byłoby najwspanialsze państwo świata według mnie. Ale zniszczyli. I to czuć. Zresztą w Kanadzie to samo. Wszyscy zawsze o Kanadzie mówią, że Kanada najlepszy kraj do życia. Wczoraj czytałam rankingi właśnie tak, żeby wam coś tam poopowiadać o Danii. Bo właśnie tak kojarzyłam, że Dania w rankingach jest wysoko, jeżeli chodzi o szczęśliwych ludzi i o państwo do życia i tak dalej. No i wpadła właśnie taki ranking, że Kanada wciąż jest pierwszym państwem, najlepszym pod wieloma względami i do życia, i do pracy. Pomyślałam, no Kanada ma zdecydowanie dobrą opinię, ma dobry PR, ale nikt tam właśnie jakoś, nie wiem. Wszyscy wiedzą, że to Amerykanie, w sensie USA, mordowało Indian, czyli Native Americans, tych oryginalnych Amerykanów. Ale nikt nie mówi o tym, że Kanada robiła to samo. To samo. I jeszcze kobiety sterylizowali całkiem niedawno. Amerykańskie kobiety, żeby się nie rozmnażali. Kanadyjczycy. Przykra historia. Skąd to się bierze w ludziach? Nie wiem, ale doświadczamy tego na nowo praktycznie. Ojku, jakie urocze miejsce. Naprawdę ciężko jest mi odmówić sobie jakiegoś czegoś szybkiego tutaj. Najlepiej, żeby było gdzieś w ogóle miejsce, gdzie mają te hot dogi duńskie. No, to by było najlepiej. Zobaczymy, może gdzieś się coś trafi, bo głodna jeszcze wcale nie jestem. O Jezu, ale ja widziałam, co oni tutaj mają na talerzach. I to wygląda genialnie. Nie. Ja przez przyszły tydzień nie powinnam wcale jeść znowu. Ja za dużo jem. Nie. Ale wiecie, co mi przyszło do głowy? Że jak na takie miasto turystyczne, nie wiem, czy to kwestia jest tego, że nie ma jeszcze sezonu, czy coś jest z pozwoleniami. W każdym razie jest bardzo mało grajków ulicznych. To jest chyba dopiero drugi, którego zauważyłam. Obowiązkowo, co? Jest niedziela, początek kwietnia, tydzień przed świętami wielkanocnymi. No i powiem wam, jak się spaceruje. Jest godzina 12:30. Już tak dużo osób jest. Już jest dużo. Fajnie, że przed sezonem mogę sobie powiedzieć, o, ja widzę hot dogi. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Którego bierzemy? Ciekawe w ogóle, czy można płacić kartą. Pay. Tak, dobrze. A może ten? Tak, żeby mi nic nie spadało. Nie, wiecie co? Wezmę ten. Jak szaleć, to szaleć. A, ucieknie mi. Mam teraz problem, wiecie? Bo mocno wieje i chcę nagrać jak jem. Ale jak to zrobić? Nie wiem, czy się udało. Ale dobra, teraz musimy się gdzieś schować. Żeby nie porwało tej cebuli. Uciekać. Jakąś uliczkę. O, ale tam jest fajne miejsce. Włosy. Dobry. Porównując do nowojorskich, zawalisty. Kiełbasa jest dobra w nim. Nie jest parówka, ale kiełbasa. Widzicie? Nie, wiecie co? Usiadłam sobie na schodach. Takich rzeczy przecież nie można jeść w restauracji. Fajnie, co? Fajnie. O, zobaczcie, teraz nogami mogę trzymać selfie sticka. I mogę sobie teraz spokojnie jeść. Żeby sobie rękawiczki nie pobrudziła. To wyjść trzeba. Gołąbek do mnie przyleciał. Cześć, gołąbku. O, drugi gołąbek przyleciał. Ten hot dog jest dużo lepszy niż myślałam. Wiecie, co jest najlepsze? Że mi jeszcze bardziej smakuje niż cała ta wczorajsza kolacja w tej restauracji, która kosztowała tyle pieniędzy.
Ja to chyba jednak nie jestem stworzona do luksusu, bo na schodach lepiej mi się je hot doga, ale w fajnym miejscu. To, że już wracamy, to wcale nie oznacza, że będziemy wracać tą samą drogą. Idziemy inną drogą. Zobaczymy, co po drodze jeszcze ciekawego zobaczymy. Akurat za mną stoi autobus wycieczkowy, typowy City Bus Tour. City Tour Bus, o. I wiecie co, tak sobie myślę, że nigdy z nich nie korzystam i sama nie wiem dlaczego. Raz skorzystałam, raz przyjechałam takim autobusem w San Francisco. Pamiętam, że wtedy doszłam do wniosku, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, jak się jest na jeden dzień w mieście czy na dwa, bo można zobaczyć najważniejsze, najbardziej znane miejsca, a później się po prostu włóczyć tak, jak się człowiek zawsze włóczy, w sensie ja tak akurat zawsze zwiedzam. Ale widzicie, jakoś tak dalej. Nie wiem. Nie mogę się przekonać do nich całkiem bez powodu. Jak tak sobie chodzę już drugi dzień w Kopenhadze i obserwuję Duńczyków, stwierdzam, że zdecydowanie oni żyją na wyższym etapie świadomości i szczęścia. Wszyscy się tutaj uśmiechają, więc jak jadą hot doga na tych schodach, to wszyscy przystawali dosłownie, żeby się uśmiechnąć i pójść dalej. Albo tylko dzisiaj 3 razy ktoś przystanął i się zapytał, czy chce, żeby zrobić mi zdjęcie. To się nigdzie nie zdarza. Wiecie, że wszędzie sobie sama zawsze kombinuję i stawiam telefon gdzieś na ziemi i tak dalej i robię zdjęcia i nigdzie, w żadnym mieście, w żadnym państwie ludzie nie proponowali mi, żeby mi zrobić zdjęcie. A tutaj? Ale to jest też ciekawe, że popatrzcie, jak taki dobrobyt i szczęście człowieka wpływa na dzietność, bo przecież Dania ma chyba, no nie chcę mówić najlepsze, ale ma naprawdę genialne wsparcie, jeżeli chodzi o dzieci. Moja kuzynka mieszkała przez rok w Kopenhadze. Nie wiem, czy to jest dalej aktualne, bo to kilka lat temu było, ale w każdym razie wtedy opowiadała, że para, która pojedzie na wakacje i spłodzi na wakacjach dziecko, dostaje zwrot kosztów za wakacje. I to oczywiście, że cała wyprawka i całe utrzymanie dziecka pokrywa rząd. To jest oczywiste. Więc generalnie były chyba dosyć głośne takie kampanie promocyjne, społeczne, które miały na celu zachęcić Duńczyków do posiadania dzieci. Ciekawe, nie? Te znaki ja zawsze wszędzie zauważam. I wydaje mi się, że każdy kierowca zawodowy, czy jest na wakacjach, czy jest na imprezie, gdziekolwiek nie jest, zawsze na to zwraca uwagę właśnie. Zakazy dla ciężarówek i takie tam. I w kontekście wsparcia dla Ukrainy. Popatrzcie, cała ulica. No i jesteśmy z powrotem przy Tivoli. Tivoli zdecydowanie zasługuje na osobny odcinek. Mnie raczej nigdy nie zobaczycie na takiej kolejce. No way. Ale jak ktoś lubi, no to myślę, że jest fajnie. No i w tym miejscu, pod dworcem kolejowym, pod głównym dworcem w Kopenhadze, kończymy wycieczkę. Wchodzę do dworca, muszę ogarnąć bilet, muszę się ogarnąć z pociągami i peronami, a w tym jest tam od zawsze kiepska. Mam myśli metro, chociaż nie, no dobra, tam wszystko wydawało się być w miarę czytelne, że tak powiem, i w miarę proste. Już wiem, jak kupić bilet, nagrałam film specjalnie, ale chodzi o to, wiecie co, że muszę pochować telefon, drugi telefon mam schowany, to mam też schowany, ale trochę się pewnie będę kręcić. A tacy ludzie, którzy się rozglądają, a tu mają w ręce telefon, a tu zaraz włożą do kieszeni, a nie zasuną, to są najlepsze ofiary kieszonkowców.
Ale dworzec piękny, prawda? Klimatyczny. Ale teraz chyba wszystkie miasta już w zasadzie w Europie od wielu lat inwestowały w dworce kolejowe i efekty są naprawdę zniewalające. Zresztą przypominam sobie nawet dworzec kolejowy w Przemyślu, na który jak przyszłam chyba ze 2 lata temu, czy rok temu, co raz akurat musiałam tak do pracy jechać, to byłam w szoku.